Hej moi drodzy, bardzo się cieszę, że znowu możemy spędzić razem kilka minut. Jak zawsze serdecznie witam wszystkich naszych stałych słuchaczy, tych, którzy są z nami od dawna i tych, którzy trafili tutaj po raz pierwszy. Wiecie, po 2 latach nagrywania Kundel podcastu mam czasem wrażenie, że spotykamy się jak dobrzy znajomi przy kawie. Tylko zamiast rozmawiać o pogodzie, rozmawiamy o psach, kotach i wszystkich tych naszych futrzastych, pierzastych i czasami całkiem łysych przyjaciołach. A skoro już o przyjaciołach mowa, dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę niezwykłym. Bo chyba każdy z nas widział kiedyś zdjęcie albo filmik przedstawiający psa śpiącego przytulonego do kota. Ale co powiecie na psa, który zaprzyjaźnił się z królikiem, albo z papugą, albo z żółwiem? Brzmi trochę nieprawdopodobnie, prawda? A jednak takie przyjaźnie zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. Przez lata pracy jako lekarz weterynarii widziałem wiele zwierzęcych relacji. Niektóre były zabawne, niektóre zaskakujące, a kilka z nich było tak wzruszających, że zostają w pamięci na bardzo długo. I właśnie dlatego dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zwierzęta naprawdę się przyjaźnią? A jeśli tak, to jak psy wybierają swoich przyjaciół? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynajmy. No dobrze. Zacznijmy od podstawowego pytania. Czy zwierzęta naprawdę się przyjaźnią? Bo kiedy widzimy psa śpiącego obok kota albo delikatnie liżącego królika po uszach, łatwo powiedzieć: o, ale słodko. Ale czy to rzeczywiście przyjaźń? Czy może my, ludzie, po prostu przypisujemy zwierzętom nasze własne emocje? Prawda leży gdzieś pośrodku. Dzisiaj wiemy już całkiem sporo o emocjach zwierząt. Wiemy, że potrafią odczuwać radość, strach, stres, przywiązanie, a nawet tęsknotę. Jako lekarz weterynarii widziałem wiele zwierząt, które wyraźnie szukały obecności konkretnego psiego albo kociego towarzysza. Widziałem psy, które uspokajały się dopiero wtedy, gdy do gabinetu wszedł ich koci przyjaciel. Widziałem też koty, które po odejściu swojego psiego kompana przez długi czas szukały go po domu. Oczywiście zwierzęta nie budują relacji dokładnie tak jak ludzie, nie umawiają się na kawę, nie wysyłają sobie wiadomości, ale tworzą więzi. I to często bardzo silne. Przyjaźń zwierząt najczęściej poznajemy po prostych rzeczach. Po wspólnym odpoczynku, po szukaniu swojego towarzystwa, po zabawie, po wzajemnym pocieszaniu się w stresujących sytuacjach, a czasem po zwykłej obecności. Bo jeśli dane zwierzę ma wybór i mimo to regularnie wybiera właśnie tego konkretnego towarzysza, to zwykle nie jest przypadek. I właśnie dlatego tak fascynują nas historie o niezwykłych przyjaźniach, bo pokazują nam, że czasami serce nie zwraca większej uwagi na gatunek. Wystarczy poczucie bezpieczeństwa i odrobina zaufania. A skoro już wiemy, że zwierzęta potrafią tworzyć bliskie więzi, to pora rozprawić się z jednym z najbardziej znanych mitów. Pewnie każdy z nas słyszał powiedzenie: żyją jak pies z kotem. Czyli podobno ciągle się kłócą, nie przepadają za sobą i najchętniej urządzałyby pościgi po całym domu. Tylko że rzeczywistość bardzo często wygląda zupełnie inaczej. W wielu domach psy i koty nie tylko się tolerują. One naprawdę lubią swoje towarzystwo. Śpią razem, bawią się razem, czekają na siebie przy drzwiach, a czasem nawet pilnują się nawzajem. Skąd więc wziął się ten stary stereotyp? Przede wszystkim stąd, że psy i koty komunikują się w trochę inny sposób. Pies machający energicznie ogonem zwykle chce pokazać radość i zainteresowanie. Kot może odebrać takie zachowanie jako zbyt nachalne. Z kolei kot podchodzący spokojnie i patrzący prosto w oczy może nieświadomie wprawić psa w lekkie zakłopotanie. Na początku łatwo więc o nieporozumienia, ale kiedy zwierzęta mają czas, żeby się poznać, bardzo często uczą się swojego języka. I wtedy dzieje się coś pięknego. Pies zaczyna rozumieć, kiedy kot potrzebuje spokoju. Kot zaczyna wiedzieć, kiedy pies zaprasza go do zabawy. A po pewnym czasie tworzy się między nimi coś, co trudno nazwać inaczej niż przyjaźnią. Przyznam się Wam,
że jako weterynarz nieraz widziałem w poczekalni sytuacje, które kompletnie burzyły ten stary mit. Ogromny owczarek wtulony w niewielkiego kota, albo kot, który bez najmniejszego stresu zasypiał obok psa ważącego kilka razy więcej od niego. I za każdym razem przypominało mi to jedną rzecz. Zwierzęta znacznie rzadziej oceniają innych po wyglądzie niż ludzie. Dla nich dużo ważniejsze jest to, czy obok czują się bezpiecznie. A jeśli czują się bezpiecznie, bardzo często rodzi się przyjaźń. Ale psy potrafią zaskoczyć nas jeszcze bardziej, bo kot to dopiero początek. No dobrze, ale koty to dopiero początek. Bo jeśli myślicie, najbardziej niezwykłą zwierzęcą przyjaźnią jest pies śpiący obok kota, to mam dla was niespodziankę. Internet pełen jest historii, które na pierwszy rzut oka wydają się wręcz niemożliwe. Psy zaprzyjaźniające się z królikami, psy spacerujące obok żółwi, psy, które traktują papugi jak członków własnego stada, a nawet takie, które nawiązują wyjątkową więź z końmi. I wiecie co? Większość z tych historii wcale nie jest wymyślona, są jak najbardziej prawdziwe. Czasami wystarczy trochę cierpliwości, spokojny charakter zwierząt i poczucie bezpieczeństwa, żeby między przedstawicielami zupełnie różnych gatunków narodziła się wyjątkowa relacja. Muszę przyznać, że zawsze fascynowały mnie nagrania przedstawiające ogromnego psa leżącego spokojnie na podłodze, podczas gdy po jego łapie spaceruje niewielki królik albo papuga. Bo w takich chwilach doskonale widać, że zwierzęta nie kierują się stereotypami. Nie zastanawiają się, kto jest psem, kto ptakiem, a kto królikiem. Liczy się coś znacznie prostszego. Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i obecność drugiego zwierzęcia, przy którym dobrze się czują. Wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Że nie każde zwierzę zaprzyjaźni się z każdym, dokładnie tak samo jak u ludzi. Przecież my też nie zostajemy najlepszymi przyjaciółmi z każdą osobą, którą spotkamy. Czasem po prostu nadajemy na podobnych falach i wygląda na to, że zwierzęta mają bardzo podobnie. Wiele zależy od charakteru. Spokojny, cierpliwy pies często łatwiej zaakceptuje kota, królika czy ptaka, niż pies bardzo impulsywny i pobudliwy. Ogromne znaczenie mają też pierwsze doświadczenia. Jeżeli młody pies od początku życia ma kontakt z innymi zwierzętami, zwykle traktuje ich obecność jako coś całkowicie naturalnego. Nie widzi w nich konkurentów ani intruzów, widzi po prostu sąsiadów, a czasem nawet przyszłych przyjaciół. Bardzo ważne jest również poczucie bezpieczeństwa, bo trudno się zaprzyjaźnić, kiedy ktoś jest przestraszony. Dlatego najlepsze relacje powstają zwykle wtedy, gdy zwierzęta mają czas, mogą się obserwować i same decydować, kiedy chcą podejść bliżej. Bez pośpiechu, bez zmuszania, bez stresu. I muszę przyznać, że zwierzęta często są pod tym względem mądrzejsze od ludzi. One nie przejmują się tym, czy ktoś wygląda inaczej, nie oceniają koloru sierści, nie zastanawiają się, z jakiego gatunku pochodzi nowy znajomy. Interesuje je coś znacznie prostszego. Czy przy tej drugiej istocie czuję się dobrze? Czy mogę jej zaufać? Czy jest obok mnie spokojnie? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, bardzo często zaczyna się rodzić coś wyjątkowego. A kiedy taka więź trwa miesiącami albo latami, wtedy pojawia się kolejne pytanie. Czy zwierzęta potrafią za sobą tęsknić? Przyznam się wam, że to jest chyba ta część tematu, która porusza mnie najbardziej. Bo kiedy mówimy o zwierzęcych przyjaźniach, prędzej czy później pojawia się pytanie, czy zwierzęta za sobą tęsknią? I wszystko wskazuje na to, że tak. Oczywiście nie możemy zapytać psa ani kota, co dokładnie czuje, ale możemy obserwować ich zachowanie, a ono potrafi powiedzieć naprawdę wiele. Wielu opiekunów opowiada o sytuacjach, kiedy po odejściu lub wyjeździe zwierzęcego przyjaciela ich pies przez kilka dni chodził po domu i go szukał. Zaglądał do ulubionych miejsc, sprawdzał legowisko, nasłuchiwał przy drzwiach. Jakby nie mógł zrozumieć, dlaczego drugiego zwierzaka nagle nie ma. Podobnie zachowują się koty. Niektóre stają się spokojniejsze, inne przeciwnie, bardziej niespokojne. Częściej miauczą albo szukają kontaktu z opiekunem. I wiecie co? To wcale nie powinno nas dziwić. Skoro zwierzęta potrafią tworzyć więzi, skoro wspólnie śpią, bawią się i spędzają ze sobą każdy dzień,
to naturalne jest, że zauważają także nieobecność swojego przyjaciela. Każdy, kto mieszkał z większą grupą zwierząt, pewnie choć raz widział coś podobnego. Ja sam wielokrotnie słyszałem takie historie od opiekunów i za każdym razem przypominało mi to, że świat emocji zwierząt jest znacznie bogatszy niż jeszcze kilkanaście lat temu sądziliśmy. Może właśnie dlatego tak lubimy obserwować niezwykłe zwierzęce przyjaźnie, bo przypominają nam, że potrzeba bliskości nie jest tylko ludzka. Towarzyszy wielu gatunkom, a czasem prowadzi do relacji, których nikt by się nie spodziewał. I chyba jest w tym coś naprawdę pięknego. I wiecie co? Im dłużej pracuję ze zwierzętami, tym bardziej jestem przekonany, że wciąż bardzo wiele możemy się od nich nauczyć. Bo kiedy patrzymy na psa przyjaźniącego się z kotem, królikiem, papugą czy nawet żółwiem, łatwo dostrzec coś bardzo ważnego. Zwierzęta nie przejmują się tym, kto jest do nich podobny. Nie interesuje ich rasa, nie interesuje ich wygląd, nie interesuje ich gatunek. Liczy się przede wszystkim zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, spokój i obecność drugiej istoty, przy której po prostu dobrze się czują. Może właśnie dlatego historie o niezwykłych zwierzęcych przyjaźniach tak bardzo nas poruszają. Bo przypominają nam, że czasami to, co nas łączy, jest znacznie ważniejsze od tego, co nas różni. A teraz jestem bardzo ciekawy waszych historii. Czy wasz pies przyjaźni się z kotem? A może z królikiem, papugą albo innym zwierzakiem? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Jak zawsze czytamy je wszystkie i bardzo lubimy poznawać historie waszych niezwykłych przyjaciół. Kto wie, może wśród naszych słuchaczy mieszka pies, który uważa żółwia za najlepszego kumpla na świecie. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Pogłaszczcie dzisiaj ode mnie swoje psy i oczywiście koty również. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!